Port Isolde, cesarska prowincja Rosarii. Dwór Rosfieldów. Już nie mogę doczekać się tego wuja. To musi być zajebisty gość. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to her serene holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Aww. Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint and the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. Skąd on zna moje imię? Skąd wie, że się nazywam Sid? See that you use the good plates, Rutherford. To naprawdę była taka wzruszająca scena, że aż oczy mi się zaszkliły. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother.
All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? By your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Ale ten wuj jest fajny gość. No to kogo okradniemy najpierw? Będziemy piraci na morzu. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Coś trapi Jill. No to wygląda. Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. Nie jesteś potworem. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now,
Let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Role się odwróciły. Teraz to Jill musi przetrawić swoją przeszłość, a my będziemy stali u jej boku. Port Isolde szybko się zakończył, nawet nie mieliśmy okazji zwiedzić samego portu, szkoda, ale co to było za fajne spotkanie z wujkiem. Wujek jest świetny, uwielbiam. I scena z wujem, i scena z Jill, dwie takie bardzo wzruszające, emocjonalne sceny. Coś pięknego. Tu czyhają potwory. Aha. Only the founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. Zadanie poboczne widzę. O co chodzi? I didn't take you for a scholar, Ivan. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first tunnel worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Ale tylko jeśli sam będę mógł spróbować. Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there. No to mamy kolejny powód, żeby wrócić do Rosarii niedługo. Ciekaw jestem, czy jakieś więcej questy się jeszcze pojawiły teraz. Na dole jest jeszcze jeden, ale miałem bardziej na myśli w innych obszarach, na przykład w zajeździe Marthy czy coś. Ale porozmawiamy teraz z Vivian jeszcze. Zaraz zobaczymy, co ten quest na dole chce. Deadlands wouldn't be half as bad without the bloody dust. Tędy raczej nie wyjdę na dół, co? Nie, nadal nie mogę. Nie zrobili tu żadnej drabiny ani nic. Są jakieś nowe listy? O, trochę jest. Ptak pod innym imieniem. Wybacz, że piszę do ciebie głupiotkie listy. Chciałabym, żebyśmy mieli więcej czasu na osobiste rozmowy, ale odnoszę wrażenie, że na każdy dzień, który spędzamy razem, przypadają dwa, które musimy ścierpieć w rozłące. Ucieszyłam się na wieść o twoim niespodziewanym spotkaniu z Ambrosją. Czy też powinnam powiedzieć z białym sercem? Opowiadałeś mi kiedyś, jak twoja Chocobo poświęciła się, by chronić cię tamtej nocy przy bramie Feniksa. A teraz, wiele lat później, dowiadujemy się, że spędziła całe życie robiąc to samo, broniąc innych. Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Prawda, Clive? Jill. O, to było słodkie. Jedz codziennie jabłko. Jakiś chłopak przyniósł dziś z ogrodu kosz martelek, słodki jak miód i chrupiący jak wczesnozimowy przymrozek. Powiedziałem sobie, że zjem tylko jedno, ale doszedłem do wniosku, że skoro nikt nie słucha starego Otona, to ja też nie muszę. Daj Nigelowi i reszcie znać, że dobrze się spisali. Kiedyś nikt nie tykał tych jabłek, prócz Sida, bo smakowały paskudnie.
Lecz dla niego nigdy nie chodziło o smak, ale o dowód, że jesteśmy w stanie poradzić sobie bez niczyjej pomocy. No i zobacz teraz, Sid byłby dumny. Otto. No to naprawdę słodkie. Mój lordzie markizie, po raz kolejny proszę o wybaczenie dla moich ludzi za sposób, w jaki przywitali lorda w Lazarusie. Pragnę nadmienić, że był lord ostatnią osobą, jaką spodziewaliśmy się zobaczyć u naszych bram. W wyciągu krótkiego czasu, jaki minął od naszego ponownego spotkania, udowodnił lord, że jest tym samym człowiekiem, za którym wiele lat temu podążałem do Stillwindu i prawdziwym dziedzicem spuścizny swojego ojca. Szkoda, że lord dowódca Sir Tyler i inni, którzy zginęli tamtej nocy, nie mogą zobaczyć, jak jasny jest lorda płomień. Niniejszym oświadczam, że miecze strażników są oddane tobie i twojej sprawie, a ja jestem dumny, mogąc znów stanąć u twojego boku. Wade. Wiedziałem, że któregoś z nich, albo Tylera, albo Wade'a spotkam w końcu. Fajnie. Dobrze, że mamy go jeszcze po naszej stronie. Cisza w Dominium. Dalmecy i cesarscy są w impasie. Warczą na siebie z obnażonymi kłami, niczym kundle ze slumsów, ale nikt nie chce wykonać pierwszego ruchu. Zupełnie jakby obie strony zdawały sobie sprawę, że wdepnęły w ogromną, śmierdzącą kupę czokobo. Gdyby mnie ktoś spytał o zdanie, to postawiłbym miedziaka, że ten konflikt nie rozegra się w najbliższym czasie. Będę informował na bieżąco. Gaff. Czyli Gaffa długo nie ujrzymy? Czemu Gaff ma oko tak przymknięte? Czy on stracił oko? Na scenie, gdzie był wcześniej, nie zwracałem uwagi na to. Czy miał jedno oko przymknięte też, czy to tylko na tym profilowym? Bardzo to ciekawe wszystko, przyznam. Ale hej, fajny ten myczek z dostawaniem listów od naszych sprzymierzeńców, takie podsumowanie tego, co się zdarzyło, co się nauczyliśmy. Kolejny sposób na rozszerzenie tego świata, prawda? Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what you say? Jasne, Blackthorn jest mi bardzo ważny. Spróbujmy dowiedzieć się, co go trapi. Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. A to cwaniaczek. No spróbujemy zobaczyć zaraz, co z nim. To zadanie miało plus w znaczniku. To jest jakaś inna kategoria questów. Reszta questów ma wykrzyknik. Czy to oznacza... To chyba oznacza, że jest to zadanie, które kontynuuje zadanie, które zrobiliśmy kiedyś. Jedno zadanie poboczne, które kontynuuje serię zadań. Tak samo było z tym zadaniem z jabłkami od ogrodu, że właśnie kontynuowało nasze zadanie zrobione 5 lat temu. Chyba to oznacza. Hej, Vivian! Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move.
As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's breath, and plucked it from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. Żelaznokrwiści to ci, którzy trzymali wtedy w niewoli Jill. I tak paskudnie ją traktowali. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Myślę, że skoro tam będziemy... Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. To przy okazji też się zemścimy. Nie bez powodu jest to teraz ten ark fabularny, gdzie Jill będzie postacią, którą troszeczkę bardziej się zajmujemy i na której się skupiamy. Czas odkupienia dla niej. A part of me thought Drake's head might be the last crystal we ever cracked. But I'm glad I was wrong. Ha! Jeszcze sporo przed nami. Ale też zabawne, że w Valeodii byliśmy tylko raz, na chwilę, na jedną walkę i scenę. A już się cieszyłem, że będzie ciepło i szczególnie teraz, kiedy na zewnątrz robi się dość zimno, że będzie fajnie, będzie pustynia, a tutaj teraz przesyłają nas do samych zimnych krain. Co pasuje zresztą do teraz początku jesieni, gdzie na zewnątrz robi się też troszeczkę zimno. Hej, Blackthorn. First August, and now you. What you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same?
Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like heavy, clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for. Now piss off. All right, we're going. Czyli duma rzemieślnika. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. To spróbujmy znaleźć ten napierśnik. So, we find a cuirass, give it to Blackthorn, then he works out how to make it and goes back to being his surly old self, right? Simple. I może stanie się wtedy jeszcze lepszym rzemieślnikiem niż i tak już jest. Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He doesn't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was excited? Somewhere in Sambrec, maybe? Cairnorthern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leather worker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. If that leather worker's even half the craftsman Blackthorn says, someone's bound to have heard of him. I'll do a bit of poking around, see if I can't find something out. Good luck in Sambrec, and watch out for that griffin. They're nasty bastards, they are. Ciekawe, czy to ktoś, kogo znamy. Czy zupełnie nowa osoba? No dobra. To powiedziałbym, że musimy się tym zająć najwyraźniej. Miałem nie robić zleceń łowieckich na nagraniu, ale to jedno będę musiał zrobić. Czy to jest to, które już widzieliśmy? Czy pojawi się teraz nowe, bo był jakiś gryf przecież na tablicy wcześniej. Spytaj, gdzie widziano gryfa. Czy dobrze usłyszałem, że masz nadzieję na upolowanie gryfa, Kubo? W takim razie mam dla ciebie zlecenie, Kubo. Chodzi o wyjątkowo paskudnego gryfa zwanego Dosmea. A to będzie nowe. Tutaj Dosmea.
A nie, Belfort to była wiwerna, co wcześniej widziałem. Ciekawe. Zachodnia brama Kernorwent w Sunbreak. Dlaczego jesteś mi oznaczony? Mam jeszcze raz zapytać, o co chodzi teraz? Nie mogę tego przyjąć, tylko informacje zdobyć. Znaczy, po prostu mi oznacza tutaj, że mogę informacje cały czas zbierać. No niech będzie. Przywoźnik Ombolus ma tutaj na dole jeszcze jakieś zadanie dla nas. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tet does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so, assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To musimy coś z tym To zrobić. make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. I to chyba wszystko, co mamy do zebrania tutaj aktualnie. Możemy wyjść. Czekaj, mogę tędy? Tak, mogę sobie tu po prostu wyjść. Never been to Curltail Falls myself. Never seen a curl for that matter. Not that I want to. I heard they'll tear a man from cock to crown soon as look at him. Good thing all we need is some wax from a thorny pitcher. How hard can that be, Bywają trudniejsze rzeczy. Jednak lubię tak naturalnie wychodzić za mapę świata, więc do zajazdu Marfy oraz tutaj do Trzech Trzcin możemy pójść. Zacznijmy od tego, co jest bliżej. Najpierw zajmijmy się zadaniem dla Obolusa. Dobra, gdzieś tutaj na brzegu. O, złamałem sobie nogi. Tutaj. Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. Ale przynajmniej no nie psujemy krajobrazu czy coś. Wycinanie lasów jest mniej według mnie złą rzeczą niż pozbycie się niebezpiecznych stworów. A one raczej jeszcze nie są pod ochroną. Patrząc na to, że są to chwasty, które wszędzie z każdego zakamarku ci wyrastają. Pewnie więcej ludzi umiera i innych zwierząt z powodu tych roślin. Więc robimy coś dobrego tutaj. O! I mamy wosk. I can't imagine Obolus needing any more than this. Time to head home. To powinno mu starczyć. To następnie bym wyruszył do zajazdu Marfy.
I zapytał tutejszego rzeźnika, czy wie coś o tych składnikach, które kolega w kryjówce nas pytał. Halo, halo, mięsko, mięsko? Nom, 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 głodny jestem. Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Czekaj, podubię w nosie. Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up, hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer, when there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that. And even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. 3 Reeds would be your best bet, if memory serves. Thank you. You've been most helpful. I teraz żałuję, że nie przyszedłem tu najpierw. You'll find your scorpions in the swamps below the rest. Just take the tails, mind. It's the only part worth eating. Coś, co w sumie nie zwróciłem uwagi wcześniej. Perhaps I'd live longer if I bade this town farewell. But I've grown rather fond of the old place. No, tak też czasem bywa. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale wszyscy dosłownie w naszej kryjówce mają takie znamia właśnie, takie poparzenia na twarzach. Tam, gdzie właśnie był znak naznaczonego. Poparzenia po usunięciu właśnie tego... Wezwę Chocobo. Tego znamienia. I to jest całkiem fajne zauważyć tą zmianę, ten szczegół, że dosłownie każdy to ma. Ta gra już całkiem dobrze do tej pory wykorzystywała DualSense, na przykład na początku odcinka, gdy było słychać w tle kroki naszego wuja, to w kontrolerze było czuć tą wibrację leciutką, to było fajne. A teraz właśnie przy Chocobo, przy wciskaniu L2, zależnie od tego jak wciskasz, tym możesz panować nad szybkością, jak przyspieszasz Chocobo, jak bardzo. Jest troszeczkę ciężej wcisnąć przycisk, gdy jesteś na Chocobo. To jest właśnie ten cały haptic feedback. Jak mam się dostać na drugą stronę? Dookoła. Tędy. Trochę szkoda, że jak jesteśmy na Chocobo... Scorpions. At least I know what I'm up against. Że jak jesteśmy na Chocobo, nie możemy na przykład po wodzie albo przez te inne przeszkody się przedostać, przeskoczyć czy coś. Dziwne to trochę. Bo tak jakby Chocobo nic nie daje, oprócz tego, że jesteśmy szybsi. Ale no niech będzie. Przynajmniej fajnie jest mieć Chocobo i to jeszcze naszą kochaną Chocoboczkę Ambrosię. Z początku gry, która wróciła do nas. O, nie trafiłem tego trzeciego. A chciałem go zabrać ze sobą. Daj mi swój ogon! Chcę jeść! Smaczne skorpionki, nom nom nom. No i wyśmienicie. Jeden starczy, mam nadzieję. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Or any worse at least. No nie brzmi aż tak pysznie, jeśli mam być szczery. No dobrze. Zmierzamy do Kernorvent. Tutaj gdzieś powinien być gryf. Gra nie zaznacza nam na mapie, gdzie to dokładnie jest. Lokalizacja stworzenia, na które polujemy, tylko sami musimy je wytropić. To jest troszeczkę denerwujące. Fajnie to wygląda. Teraz z tej perspektywy patrzeć na okolice. Bardzo lubię cesarstwo. Rosaria, cesarstwo, bardzo ładne miejsca. Jestem ciekaw, czy po Valeodii też będziemy mogli sobie podróżować tak otwarcie. Czy będą to tylko takie lokacje pojedyncze. A propos, podróżnik z Dalmeki. Be safe. Co masz ciekawego do powiedzenia? There's no coin to be had in this miserable land. Even if they wanted to trade with us. I know.
It was hard for us Dalmeks here in Sandbreck before the capital fell, but now we'd be stoned if we even approached Northreach. Ajajaj. No, czasy się zmieniają. Gdzie jest Ambrosia? Zniknęła. Skarbie, chodź tu. Kochana, gdzie jesteś? Tu jesteś. Czemu nagle zniknęłaś tak? Come on. To jest harpia, a nie gryf. Straight home now. A runa, ranga C. Okej, znalazłem kompletnie innego przeciwnika niż chciałem, ale skoro już tu jesteśmy... If that's what I think it is, this isn't gonna be easy. No, bez przesady, to jest ranga C. Wygląda trochę jak jeden z tych sługów od... Garudy, co nie? Chyba tym właśnie ma też być. Dobra. Zbyt niebezpieczny przeciwnik, żeby się tutaj dobrze bawić. O, bardzo ładna kontra. Haha! Brrr. No to jest prościutki bościk. Trzeba troszeczkę unikać. To przynajmniej jedno polowanie wam jeszcze pokazałem tak po drodze, nie? Nie planowałem, ale skoro już tu jesteśmy, to czemu nie, prawda? Że to teraz nie uniknąłem, to troszeczkę szkoda. O! A ona unika moje. O tu! I dobijamy bardzo ładnie. Zaraz może kompletnie nie dobijemy. Oho, oho. O, nie. Czas to zakończyć. I teraz normalnie mieczykiem. Mógłbym użyć co prawda tutaj płomieniu odrodzenia, ale to zrobię tylko jeżeli nie odbiorę życia całego do końca Dobra, wykończmy to. Może się jeszcze troszeczkę uleczymy też. Bo zaraz by wstała z oszołomienia i byłoby trochę szkoda tego nie wykorzystać. Zabito znanego potwora. No tak to mniej więcej wygląda. Rest well. I know I will. Dobra, tylko gdzie teraz ten gryf? Zagalopowaliśmy się do zupełnie nie tego miejsca, gdzie chciałem. Okej. Powinniśmy spróbować z drugiej strony. Chodźmy do Lost Wing. A co to za chatka fajna? Yardan say the floods are closer than they've ever been. Let the ether turn me from teat to toe then. I won't be running. Ciekawe. Tutaj w Dolinie Norwent może coś znajdziemy. Się trochę jeszcze tutaj rozejrzę. Właśnie, zachodzimy tutaj fortecę Ker Norwent od drugiej strony. Ej, czekaj, czy ja widzę tam kogoś na murach? Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Tam jest, spójrzcie. Przecież to gryf. A się ukrył fajnie. No, było mówione, że przy bramie. I dosłownie jest przy bramie.
Dosmea, ranga B. Piękne stworzenie. Ale równie groźne. No i oczywiście znowu powietrzny, tak? Czy ja w ogóle teraz go nie trafiłem? Zabawne. Feniks versus Gryf. Czy ja przerwałem teraz atak? Cieszę się, że nie muszę martwić się o zdrowie mojej drużyny, bo oni są nieśmiertelni praktycznie. Patrzcie, jak mało życia mu odebraliśmy, a ile my odebraliśmy już wytrzymałości, czy tam stabilności. Zaraz będzie oszołomiony. Teraz trafię! Och, shit. Ale to było potężne. No właśnie widziałem, że jest oszołomiony prawie. Dajesz, Torgal, dajesz! 15 000 odebraliśmy. No może być. Bywało gorzej. Wietrzyk. Au! Ale żem poleciał. O! Dalej, Torgal! Jill może go zamroźć, też byłoby fajnie. Patrz, też tak potrafię. Ale się fajnie pali. Nie! Pozwolę! Feniks powstaje z popiołów. Dosmea się pali. To dało bardzo mało. Liczyłem na więcej. Ej, ale zaraz będzie znów oszołomiona. Za rzadko używam mojego podwójnego skoku. I tego w sumie też za mało używam. Ua! I koniec. Teraz już nie wstaniesz. No. I bardzo pięknie. Jill jeszcze tam jakiś atak lodowy przygotowała, ale już go nie wykorzysta. A niech go jeszcze da, powiedzmy, że się jeszcze liczyło. 27 poziom! To jest zabawne, bo to 27 odcinek. Aż szkoda tego stworka. Is something there, boy? No to kto? Could that be our man? Ten rzemieślnik? Wygląda jakby był z Valeodii. Ze swoim strojem. Ale najpierw... Dobra robota, Torgal. Świetnie się spisałeś. Kochaniutki. Wezmę jeszcze to. I pogadajmy z nim o 2 gile z nosa. You all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget.
Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sent you for a refund? It's not her who sent me. To by to nie pasowało. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. No to uznajmy, że to była całkiem udana sesja questowa. Zadanio-poboczniowa. Wracajmy do kryjówki. Jill wystarczająco długo czekała na wyjazd. Did you find our mystery ingredient? Fikuśny fiołek. 5 sztuk. I did indeed. Marvelous! Let's see. What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here. I won't be long. To już ty musisz się dowiedzieć, Owen Wilson? Jakiś czas później. I present Chance's Stew, risen once again from the ashes of obscurity. Rzeczywiście fioletowy. Grab a spoon, Sid. Let's eat while it's hot. I'm not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. Ja bym spróbował. A może dlatego, że jestem bardzo głodny? Aż tak niedobre? Odin's teeth. What an assault on the senses. It's like choking on swamp water. And yet, up through the pungency there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavours, but never have I tasted anything so fine. Thank you, Sid. Thank you. You're welcome. I must share this gift. I won't rest until a steaming bowl of Chance's stew sits before everyone in the hideaway. A single mouthful, and Molly will be breeding scorpions of her own. I'm sure she will. A jesteś pewny, że to nie będzie, nie wiem, motyw do morderstwa na tobie, czy coś takiego, jeżeli będzie chciał, żeby każdy miał michę przed sobą? Aż jestem zdziwiony, że mu smakowało to aż tak bardzo. W końcu było powiedziane, że było to wykorzystanie tego składnika do jedzenia czymś, co robiono tylko, kiedy nie było co innego do jedzenia. Hej, Blackthorn, mam coś dla ciebie. How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this, along with his regards. Wyprawiana skóra.
Ale czemu tylko jedna sztuka, he? You're joking. No dobra, He said he wouldn't teach you how to work dość it, duża. but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see, and his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor, and again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. That was the idea. Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a curse breaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. I've got work to be getting on with. Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted. I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Smutny kowal jest teraz... No tylko gburem, tak? Szkic projektowy wyposażenia smokobójczyni. Czekaj, to jest wtedy smokobójczyni, czyli to będzie dla Jill? Szkice projektowe. Zdobyto szkice projektowe wyposażenia smokobójczyni. Szkice projektowe odblokowują nowe opcje wytwarzania przedmiotów w czarnym młocie. Odwiedź Blackthorna w wykryjówce, aby poznać listę niezbędnych materiałów. No dalej. Nasz jestem ciekaw. Pas smokobójczyni. Elektrum bym potrzebował na to. I bransoleta smokobójczyni. Galaretową masę bym na to potrzebował. No to powiedziałbym, że sprawdzimy, gdzie to dostać. I spróbujmy stworzyć te przedmioty. Które jednak najwyraźniej są dla Clive'a. Zakaz wstępu. Tak do ciebie. Lol, tutaj drzwi były. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś tam wejdziemy? I tak, uwinęliśmy się ze wszystkimi questami dzisiaj. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Wosk dzbaneczny wosk. Ugh! Reeks like a chocobo's arse. Oh, I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. A, czyli to łódka rodzinna. To się nie dziwię, że chcesz ją utrzymać. Taki statek, nawet tak malutki, potrafi przywoływać wspomnienia.
i być bardzo ważną rzeczą dla ciebie, który nim żegluje. Yeah, Sid. How is it I never see you on the ferry? Forget I asked. No dobra, to moi drodzy, powiedziałbym, że czas tutaj zakończyć odcinek. Trochę poboczniakami się zajęliśmy dzisiaj, ale poznaliśmy też naszego wuja i dobrze się bawiliśmy. Teraz pójdę do Jill i razem z nią w następnym odcinku wyruszymy do miejsca, w którym tyle lat była więziona. Czas, by ona stawiła It will be over soon. One way or another. się swoim demonom. Do następnego, ludzie. Na razie.